Smoki. Bestie, które w świecie gier wideo niejednokrotnie występowały jako potężni przeciwnicy, gdzie zazwyczaj stanowiły wielkie wyzwanie dla gracza, a ich debiut w elektronicznej rozrywce wyglądał tak. Smoki po raz pierwszy wystąpiły w grze pod tytułem Adventure z 1979 roku, wydaną na konsolę Atari 2600. Gra została stworzona przez Warrena Robinetta, który wcześniej miał na koncie produkcję zwaną Slot Racer z 1978 roku, wydaną również na konsolę Atari 2600. Była to gra rywalizacyjna przeznaczona dla dwóch graczy, gdzie uczestnicy starali się uzyskać jak najwięcej punktów poprzez trafienie w oponenta. Po jej wydaniu jeszcze tego samego roku Warren zaczął pracę nad Adventure. Inspiracją do stworzenia gry była tekstowa gra pod tytułem Colossal Cave Adventure, która była też pierwszą grą w historii posiadającą fabułę. W grach tekstowych pojawiały się tylko opisy na ekranie i w celu wykonania ruchu należało wpisać odpowiednią komendę, jak na przykład by zebrać lampę trzeba było napisać take lamp. Warren stwierdził, że fajnie by było stworzyć grę przygodową, ale nie w formie tekstowej, a w formie dynamicznej gry z grafiką. I tak, w 1979 roku powstaje Adventure. Produkcja, która stała się pierwszą w historii graficzną grą przygodową i do tego była innowacyjna pod kilkoma względami. Na początku będziemy mieć możliwość wyboru jednego z trzech poziomów trudności. Po wybraniu zaczynamy przygodę przy żółtym zamku, a naszym bohaterem jest zwykły kwadrat. Naszym głównym celem będzie odzyskanie kielicha, który skradł czarnoksiężnik i ukrył je w czarnym zamku. O fabule rozrywki wyczytać można było tylko z instrukcji, ale powracając do mechaniki. W naszej przygodzie będziemy mieć możliwość przemieszczania się do różnych lokacji, co w tamtym okresie było nowością, bo w większości grach akcja działa się tylko na jednym ekranie, jak na przykład Combat czy Space Invaders. Napotkamy też przedmioty takie jak 3 klucze w kolorach żółtym, białym i czarnym, które służą do otwierania odpowiednich bram do zamków, magiczny most, który umożliwi nam przejście przez ścianę, miecz do samoobrony, magnes do przyciągania przedmiotów oraz kielich, najważniejszy obiekt w grze, który trzeba zanieść z powrotem do wnętrza żółtego zamku, by grę skończyć sukcesem. Aby zabawa nie była zbyt prosta, to po drodze napotkamy właśnie smoki. Tych smoków jest tylko 3 i występują pod imionami Bjorgl, Grundle i Rindle. Imiona te, podobnie jak fabułę gry, wyczytać można było tylko z instrukcji. Między sobą różnią się tylko szybkością poruszania, a najszybszy jest Rindle. Sam ich wygląd jednak nie przeraża i nawet sam autor stwierdził, że bardziej przypominają kaczki niż groźne bestie. Ale wszystko to wynikało z ograniczeń sprzętowych. Smoki jak tylko nas zauważą, to zaczną nas ścigać i nie przestaną, póki ich mieczem nie zabijemy. Gdy jednak w porę nie uciekniemy, to wylądujemy w brzuchu smoka i wtedy pozostaje nam tylko ponownie zresetować grę. Ale, i tu kolejna innowacja, jak od razu zresetujemy, a nie przełączymy się do okna wybierania poziomu trudności, to przedmioty będą leżeć dokładnie w tych samych miejscach, gdzieśmy je zostawili. Było to w skrócie taka pierwsza w historii możliwość kontynuacji gry bez utraty swoich postępów. Jedynym minusem takiej kontynuacji było ponowne wskrzeszenie wszystkich zabitych smoków. Warto też wspomnieć, że kwadracik może nieść naraz tylko jeden przedmiot, co często skłania nas do podejmowania kluczowych decyzji, jak na przykład czy wziąć klucz i iść prosto do bramy, czy jednak lepiej uzbroić się w miecz, by powalić smoki. Co do zabijania stworów, to aby nam się to udało, to trzeba tak pokierować kwadratem, aby mieczem dotknął przeciwnika i z tego powodu nieraz będziemy się zastanawiać, w jaki sposób weźmiemy miecz. Czy lepiej chwycić go tak, aby wystawał z lewej strony, czy jednak tym razem ustawimy go na górze. Na naszej drodze spotkamy też nietoperza, który będzie to przelatywał na ekranie od czasu do czasu. Autor nazwał go Nabber Rap, ale ta nazwa nie wiedzieć czemu nie znalazła się w instrukcji.
rola nietoperza ograniczać się będzie tylko do zabierania przedmiotów i przez to ten latający ssak jest jedną z najbardziej denerwujących postaci z gier wideo, z jakim miałem do czynienia. Otóż, dla przykładu, wyobraźcie sobie, że posiadacie miecz i postanawiacie zabić smoki, a tu podlatuje nietoperzyk i chamsko zabiera wam ten miecz. Często to zachowanie wywoła u graczy nieziemską frustrację, ale czasami może nam pomóc, np. zamiast rzeczy porwie smoka, albo wyciągnie przedmiot, który przez naszą nieuwagę umiejscowił się w ścianie i nie możemy w żaden inny sposób dotrzeć do niego. W związku z tą przypadłością Warren Robinet postanowił stworzyć specjalny przedmiot, czyli magnes, który może służyć właśnie do wyciągania rzeczy z tej nietypowej sytuacji. Kolejną innowacyjną rzeczą było zastosowanie po raz pierwszy w historii gier wideo elementu, którą nazywamy mgłą wojny, czyli niewidzialny obszar, który jest odkrywany w niewielkim stopniu przez gracza. W grze natkniemy się na pewną lokację, w której właśnie występuje to zjawisko. Moment ten wymaga od nas przede wszystkim dobrej pamięci o układzie labiryntu, by w razie ataku smoka szybko uciec bądź sprawnie powrócić na odpowiednią drogę. Powracając do poziomów trudności, to różnice wynikające z nich są takie. Gdy wybierzemy poziom pierwszy, czyli najłatwiejszy, to do dyspozycji będziemy mieć mniejszy obszar gry. Napotkamy tylko 2 smoki na swojej drodze, a nietoperza nie będzie. Natomiast różnica pomiędzy drugim a trzecim poziomem trudności jest tylko jedna, a mianowicie na trzecim poziomie przedmioty ustawiane są losowo na mapie, a na poziomie drugim przedmioty zawsze będą się znajdować w tych samych miejscach. Mówiąc o poziomach trudności, to konsola Atari 2600 miała specjalne przełączniki zwane Left Difficulty i Right Difficulty. W przypadku tej gry, używając przełącznika Left Difficulty, możemy ustawić, że smok połknie nas szybciej bądź wolniej, a z kolei przełącznik Right Difficulty wpłynie na ich zachowanie, czyli jak będzie dzierżyć miecz, to możemy ustawić, czy na widok ten będzie uciekał, czy też nie. Mówiąc o Adventure, wspomnieć trzeba, że tej grze daje się tytuł pierwszej gry w historii, która posiada element zwany Easter Egg, czyli ukrytego w grze sekretu, do którego dojście wymaga wykonania określonej czynności. Wiele osób tak twierdzi, a jest to twierdzenie nieprawdziwe, bo najwcześniej odkryty Easter Egg w grach wideo znaleźć można w produkcji pod tytułem Video Whizball, wydaną na konsolę Fairchild Channel F1 w roku 1978. Gdzie odkryć możemy nazwisko programisty gry Brada Reda Selfa. Jednak to dopiero Adventure mocno spopularyzował ten element wśród branży gier elektronicznych. Poznanie tej tajemnicy jest możliwe tylko na poziomie drugim i trzecim. Do tego potrzebny będzie nam magiczny most, by dostać się do ukrytego przedmiotu niezbędnego do odblokowania Easter Egga, który znajduje się w labiryncie w czarnym zamku. Dzięki mostowi będziemy mieć możliwość dostania się do małego, oddzielonego terenu, gdzie w rogu ściany znajdziemy kropkę, która na pierwszy rzut oka nie widać. O tym, czy go podnieśliśmy, informuje nas dźwięk. Gdy już naszą kropkę złapiemy, to wracamy z powrotem do miejsca, skąd można dostać się do żółtego zamku. I wtedy skręcamy w prawo, aż dotrzemy do ściany. Należy wziąć pod uwagę, że nasza kropka jest niewidzialna i to, czy ją mamy, sprawdzić możemy tylko podchodząc do ściany. W związku z czym porzucenie go po drodze nie jest dobrym pomysłem. Jednak jak uda nam się z kropką dojść do ściany, to kładziemy ją i umiejscowiamy tam jeszcze 2 przedmioty. Gdy to zrobimy, będziemy mieć możliwość przejścia przez ścianę. I oto objawia nam się ukryty sekret, a jest nim napis Created by Warren Robinet. Warren Robinet, pytany o to, dlaczego to zrobił, odpowiada, że każdy twórca chce się podpisać pod swoim dziełem, a w tamtych czasach Atari nie chciało, aby imię i nazwisko pojawiało się na opakowaniu gry, gdyż mogło to doprowadzić do wzrostu ich popularności, a w związku z tym twórcy mogliby się domagać większych pieniędzy. Autor Adventure znalazł jednak sposób na to, aby podpisać swoje dzieło, bez potrzeby pytania firmy o zgodę. Nikomu, nawet swoim najbliższym osobom nie mówił o tym, czego dokonał pokryjomu w grze, dlatego że jego Easter Egg zajmował 5% miejsca na kartridżu. I jakby zarząd Atari dowiedział się o tym, to albo kazaliby mu to natychmiast usunąć i wypełnić lukę dodatkowymi elementami w grze, albo by go zwolnili, jakby gra weszła do masowej produkcji, gdyż stworzenie maski ROM gry kosztowało wtedy około $10 000. Firma dowiedziała się o tym sekrecie dopiero w 1980 roku dzięki 15-letniemu Alexowi Claytonowi z Salt Lake City, który wysłał list opisujący te przedziwne odkrycie, a w 1981 roku w magazynie Electronic Games ogłoszono, że w grze Adventure znajduje się ukryty komunikat do odkrycia. Jednocześnie też po raz pierwszy zastosowano termin Easter Egg, a zrobił to Steven Wright,
który porównał ten element do tradycji szukania jajek w okresie Wielkanocy. Atari, widząc jak bardzo ludzie są podekscytowani tą informacją, postanowił, że w niektórych następnych wydanych grach będą tworzyć i ukrywać w nich easter eggi. Od tego momentu powstaje moda na tworzenie przeróżnych ukrytych ciekawostek, która wciąż trwa. Do dziś są gry, które podobno mają właśnie ukryte sekrety, a nikt jeszcze ich nie odkrył. Sam Warren Robinet opuścił firmę Atari wkrótce po wypuszczeniu na rynek gry Adventure i zrobił to jeszcze w momencie, zanim Atari w ogóle się dowiedziało o ukrytej wiadomości. Powodów było kilka. Przede wszystkim nieuwzględnienie autorstwa, to w jaki sposób Atari traktowało projektantów gier oraz dobra sprzedaż gry, która ogólnie rozeszła się w nakładzie ponad 1 miliona sztuk. W tamtych czasach grę tworzyła tylko jedna osoba, a Warren, pracując dla Atari, zarabiał około $18 000 rocznie. Z kolei cartridge z grą sprzedawano po $25, co daje nam wynik przychodów ze sprzedaży powyżej $25 milionów. Po zrezygnowaniu z pracy, Warren postanowił w 1980 roku założyć własną, działającą do dziś firmę zajmującą się grami edukacyjnymi o nazwie The Learning Company, która stanie się znana przede wszystkim z serii gier o Króliku Bystrzaku. Po sukcesie gry Adventure postanowiono stworzyć drugą część, ale ostatecznie sequel wyewoluował do niedokończonej sagi pod tytułem Sword Quest, gdzie z 4 planowanych gier wydano tylko 3. Na tym jednak nie koniec. Otóż w 2005 roku właściciel największej kolekcji rzeczy od Atari na świecie stworzył Adventure 2 w oparciu o autentyczny kod źródłowy i zostało wydane wraz z dedykowaną konsolą Atari Flashback 2. A w 2007 roku właściciele strony Atari Age stworzyli i wydali za pozwoleniem firmy Atari grę Adventure 2 na konsolę Atari 5200. I to by było na tyle. Grę i ciekawostki z nią związane przedstawiał wam Baju. Żegnam się z wami bardzo serdecznie i do następnego razu. Imaginations could not comprehend it. Adventure, 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 adventure.